Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku. To było grane Console Edition i dzisiaj mam dla Was kolejną perełkę na Xboxa, grę, o której nigdy nie słyszałem, znaczy może inaczej, słyszałem i gdzieś tam ona mi się przewijała, ale nigdy mnie ona nie interesowała. Jest to Urban Chaos Riot Response. Nie jest to powiązane z inną grą o tym samym tytule, Urban Chaos, które pojawiło się na PlayStation i na PC-ta, gdzie sterowaliśmy taką czarnoskórą dziewczyną w dreadach, policjantką, jeździliśmy po mieście, to było wszystko w widoku trzecioosobowym. To jest zupełnie inna gra, niepowiązana całkowicie z Riot Response. Kolejną ciekawostką, która myślę, że Was zaskoczy, jest to, że grę stworzyło Rocksteady Studios, czyli autorzy dzisiaj można powiedzieć, że już kultowej trylogii o Batmanie. Jednej z naprawdę najlepszych gier o superbohaterach, jaka powstała chyba, bo chyba nic lepszego od Batmana do tej pory nikt nie zrobił. Rocksteady wzięło się za bary z trudnym tematem, zrobiło to po swojemu i zrobiło to bardzo dobrze. Przede wszystkim tutaj nawiążę jeszcze kilka słów do Batmana od Rocksteady. Pojawiło się tam wiele autorskich pomysłów, które się sprawdziły. I co ciekawe, Riot Response również ma autorskie pomysły Rocksteady, które postanowiło podejść do tematu na swój własny sposób. Słuchajcie, o co chodzi w grze? W grze wcielamy się w gościa, członka grupy Zero Tolerance, która tłumi zamieszki. Akcja dzieje się w bliżej nieokreślonym mieście, gdzie rozpoczynają się zamieszki takie dosyć hardkorowe. No i nasz bohater rusza do walki właśnie z terrorystami, nazwijmy ich terrorystami. Wyposażony jest w broń, paralizator i tą słynną taką tarczę do tłumienia zamieszek, która jest tutaj bardzo istotnym elementem rozgrywki i mechaniki. Gra jest FPS-em, aczkolwiek w troszkę innym ujęciu. Owszem, możemy strzelać do przeciwników, ale głównym, może nie głównym, ale jedną z taką najciekawszych idei jest właśnie ta tarcza. Gdy przeciwnicy strzelają, zawsze za tą tarczą możemy się schronić i jest to jakby nasz blok. Czegoś takiego w grze chyba nie było nigdy, nie przypominam sobie, żeby coś takiego było. Dodatkowo możemy przeciwników nie zabijać, ale również używać do eliminacji ich paralizatora, co wymaga niestety czasu i jeżeli mamy dwóch przeciwników, no to niestety jeden zdąży nas tam gdzieś trafić. Ale to jeszcze nie koniec. Gra w fajny sposób łączy działanie tutaj policjantów, tego oddziału do tłumienia zamieszek z innymi oddziałami, które gdzieś tam w tym mieście pracują. A więc przyjdzie nam współpracować z medykami, czyli na przykład mamy sytuację, że gdzieś leży ranny policjant i musimy medyczkę przeprowadzić. I są to misje takie, można powiedzieć, najbardziej znienawidzone misje, czyli misje, w których musimy jak to się mówi, osobniczkę przeprowadzić, no zapomniałem słowa, słuchajcie, wiecie o co chodzi, dobra, już nie chcę tutaj się motać w tym. I są to jedne z najlepszych misji, jakie z tego typu w grach, w jakie grałem, powiem Wam. Jest to naprawdę dobrze zrobione, ponieważ no, to nie jest tak, że nagle bohaterka, czy bohater, którego prowadzimy, wlezie pod ogień. To jest wszystko przemyślane i widać, że tutaj sporo pracy Rocksteady włożyło, aby te misje działały. Mamy na przykład strażaków, którzy gaszą ogień i też mamy na przykład, wchodzimy do budynku, w którym płonie ogień, z nami wchodzi strażak, może on niektóre pożary ugasić, może zniszczyć niektóre barykady, ale też rannych wynosi na przykład na zewnątrz. To jest też dość niespotykane, powiem Wam, w grach takich FPS-owych, bo to nie jest taka gra typowa, gdzie idziesz i strzelasz. Tutaj wymaga to jakby wielu innych zadań, które robisz po kolei i to jest wydaje mi się w Riot Response najfajniejszą rzeczą. Oczywiście mamy różne bronie, które sobie zbieramy, możemy podnosić po przeciwnikach, czy to będzie tasak, piła nawet tarczowa i tak dalej. Możemy używać tych wszystkich broni na przeciwnikach, ale powiem Wam, że jest to jedna z niewielu gier, w której tak świetnie zrobiono model strzelania ze zwykłego pistoletu. Zwykły pistolet w grach FPS-owych to zawsze najgorsza broń. No nie, jeszcze nóż jest zazwyczaj, tak? Ale broń palna to zawsze jest ta najsłabsza, najgorsza. A powiem Wam, że całą grę w sumie przeszedłem ze zwykłym pistoletem, bo chociaż dostajemy później karabiny i strzelby,
najlepiej się strzela z pistoletu, słuchajcie, to strzelanie, kiedy walisz headshota komuś, sprawia tak niesamowitą satysfakcję, zwłaszcza, że niektóre headshoty możemy zobaczyć w zwolnionym tempie, gdzie przeciwnik zrobi jakiegoś fikoła, naprawdę jest to zrobione absolutnie mi po mistrzowsku i to jest kolejny element, który jest troszkę różny od gier FPS-owych, gdzie zazwyczaj w tych FPS-ach mamy takie strzelanie troszkę pozbawione jakby głębszych przemyśleń, no po prostu strzelasz do przeciwników i ich zabijasz, a tutaj jakby delektujesz się tym, że komuś walisz headshota i to jest też kolejnym, wydaje mi się, bardzo fajnym elementem. Tak naprawdę tych elementów, które odróżniają od zwykłego FPS-a jest więcej, na przykład w którymś momencie wchodząc do budynku dostajemy taki jakby nie wiem co to są, gogle na podczerwień, które pozwalają nam znaleźć w dymie rannych, to jest też takim ukłonem, który no, w grach FPS-owych takich rzeczy raczej się nie spotyka takich elementów. Także jest to naprawdę mega fajna rzecz i powiem Wam, że gdy zacząłem w to grać, nie oczekiwałem wiele, tak? Bo ja sobie tam zobaczyłem, że gra wyszła też na PlayStation 2, nie oczekiwałem jakoś specjalnie cudów, ale tak mnie ta gra wciągnęła, słuchajcie, no niesamowicie. Warto dodać, że jeszcze tutaj taka ciekawostka pomiędzy misjami mamy jakby zamiast odprawy oglądamy wiadomości jakby w telewizji. Tutaj też w tamtym czasie dość niespotykane już zatrudniono aktorów, którzy tam mamy babkę, która nam czyta wiadomości i to jest też ciekawa rzecz, że wiele z rzeczy, które wykonamy w grze jakby w wiadomościach są pokazywane w inny sposób. Też taki mały smaczek, tak? Jeżeli chodzi o rozgrywkę i o budowanie całej fabuły. Bardzo podobały mi się lokacje, chociaż lokacje nie są duże, mają one dosyć sporo detali, widać, że tutaj twórcy też poszli, nie stworzyli gigantycznych lokacji, ale bardzo takie lokacje niewielkie. Często nawet są to 2 ulice na krzyż, jest taka jedna lokacja, ale przez to, że to nie jest gra, w której chodzi tylko o parcie do przodu i wybijanie przeciwników, ale o rozwiązywanie jakby jakichś problemów, które pojawiają się na bieżąco. A to nagle, nie wiem, pojawi się jakiś ranny, a to podjedzie ciężarówka, zablokuje wyjście i tak dalej, i tak dalej. Jakby to jest fajnie zrobione, że mamy jakby niewielki teren, po którym zaczynają się pojawiać pewne problemy, na które musimy szybko reagować. To jest też mega fajna rzecz. Za wykonane misje, a tych misji dostajemy medale. Medali do zdobycia jest, o ile dobrze pamiętam, 240, także jest w co grać. Co ciekawe, za modele dostajemy nową broń, nowe ulepszenia, także też tutaj jest element taki, że warto te medale zbierać, dzięki czemu automatycznie dostajemy na przykład większe magazynki, lepszą tarczę i tak dalej, i tak dalej. I dodatkowo jeszcze mamy takie jakby zadania w każdej misji. Te zadania są zawsze takie same, na przykład zabij 20 przeciwników strzałem w głowę, pokonaj, czy tam obezwładnij 5 przeciwników paralizatorem i zazwyczaj trzecie zadanie jest jeszcze zbierz takie maski, czyli to są takie jakby znajdźki. Z racji tego, że te poziomy nie są duże, bardzo fajnie się też powtarza, żeby nawet te zadania wykonać. Mi sprawiało też masę, wiecie, to jest takie rzadko kiedy w grach odpalam jeszcze raz, żeby coś zdobyć, bo dzisiaj już nie jestem zbieraczem trofeów, a tutaj odpalałem jeszcze raz, żeby przejść jeszcze raz, żeby wykonać te zadania, które przede mną stały. I to jest też, wydaje mi się, świadczy bardzo dobrze o tej grze. Kolejnym elementem, który jest nowatorski, to sytuacja, w której mamy sytuację z zakładnikiem. Są takie momenty, kiedy przeciwnik bierze zakładnika, przystawia mu lufę do głowy, a my musimy go w odpowiednim momencie zastrzelić, strzelając mu w głowę w momencie, kiedy przeładowuje. To też są takie dosyć ciekawe momenty. Te pewnie elementy gdzieś tam w takich grach FPS-owych się pojawiły, ale to były jakby jednostkowe sytuacje, a tutaj mamy dość często tą sytuację z zakładnikami. Także powiem Wam tak, no to jest dla mnie w ogóle niesamowita niespodzianka, ten Urban Chaos i gdy pierwszy raz zagrałem, odpaliłem, mówię, kurde, jakie to jest dobre, nie? W ogóle jakie to są pomysły niesamowite. To przede wszystkim Rocksteady jakby wzięło
szkielet gry FPS-owej i dorzuciło masę własnych jakby idei, własnych jakby pomysłów i stworzyło coś zupełnie innego. I to jest chyba najfajniejsze w tym, że to nie jest gra, w którą grasz jak w typowego FPS-a i to mi się też podobało, że no jest to coś zupełnie innego i myślę, że chociażby dlatego warto tą grę sprawdzić. Mam tutaj oceny, że została 8,6 na 10 przez Official Xbox Magazine. Nie wiem, jakie oceny zdobyło w innych czasopismach, natomiast podejrzewam, że wielu z Was o tej grze nigdy nie słyszało. Tak jak mówię, może słyszeliście o tej wersji na PlayStation, ale to są zupełnie inne gry, nie ma to zupełnie, one się tylko są zbieżne tytułem, nawet tam to chyba Eidos robił, a nie Rocksteady, o ile dobrze pamiętam. Także słuchajcie, no myślę, że jeżeli macie możliwość zagrania, to naprawdę polecam. Dodam, że gra też pojawiła się na PlayStation 2. Nie grałem w tą wersję na PlayStation 2, ale zakładam, że jest albo troszkę gorszy framerate, który nawet na Xboxie czasami chrupie, albo troszkę gorsza oprawa. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o oprawę, no to byłem zdziwiony, że to tak wygląda na pierwszym Xboxie. Oprawa naprawdę robi wrażenie i wygląda świetnie. Naprawdę powiem Wam, że tutaj nie mam się do czego przyczepić. Widać, że Rocksteady nie poszło po, wiecie, stworzenie jakiejś tam kiepskiej graficzki tylko po to, żeby było, tylko naprawdę oprawa wygląda godnie i nawet po tylu latach uważam, że zestarzała się bardzo ładnie i nie mam tutaj jakby rzeczy, do których mógłbym się przyczepić. Także no jeżeli tylko macie okazję, możliwość zagrać w Urban Chaos, jak najbardziej polecam, naprawdę mega dobra gra. Troszkę zapomniana, troszkę gdzieś taka gra, która umknęła wielu graczom, może pewnie dlatego, że te mechaniki są troszkę inne niż w typowym FPS-ie, a może sam ten temat tłumienia zamieszek nie wydaje się interesujący, ale wierzcie mi, że gra jest krwawa, headshoty sypią się mięsne, takie po prostu niesamowite headshoty, że aż chcesz te headshoty walić cały czas, także wcale nie jest to taka gra, w której działamy grzecznie, raczej jest to gra, która pozwala nam się wyżyć w dowolny sposób. Fajna fizyka przeciwników, świetny ragdoll, który też tutaj w grze został zaimplementowany dzięki silnikowi Havok. No, same słuchajcie, superlatywy. Uważam, że gra jest naprawdę warta tego, żeby ją znać, nawet dzisiaj, żeby ją poznać. Jeżeli szukacie jakichś ciekawych perełek, które gdzieś Was ominęły, to myślę, że ten tytuł spełni Wasze oczekiwania w 100%. Naprawdę mega dobra gra. Jeżeli macie możliwość, grajcie. Urban Chaos Riot Response. Rewelacyjny tytuł, który też mi gdzieś niestety umknął. A szkoda. Znaczy szkoda. Nie szkoda, bo teraz mogłem się z nim zapoznać. I to jest myślę fajne. Polecam, z całego serca polecam. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.